Rączki umyłem. Siemanko moi drodzy, z tej strony Patryk Szczepanik. Teraz to już co sam przerwałem. Tak jak zawsze EA Sports. Cześć moje drogie promyczki. Mam nadzieję, że macie fajny dzień. Bo ja mam fajny dzień. I noszę swoją bluzę ze swoim głupim ryjcem. Szczepanik.pl. Tak jak zawsze. Możecie sobie ją sami kupić. Ja sobie już wyciągnę może Proszę nie stopować filmu tam jak było widać mój kaloryfer. Zapraszam was już bardzo serdecznie na filmik. Jak wiecie, mój kanał polega na czytaniu komentarzy. I dzisiaj będę czytał problemy nastolatek i próbował im pomóc. Miłego oglądanka! Ogólnie to mam takie gówno łóżko, że jak się ruszam to ono skrzypi. Pierwszy raz słyszę takie stwierdzenie w ogóle. Raz nie mogłam spać i cały czas się ruszała, żeby było mi wygodniej czy coś. I jakoś o 23 mój tato wyszedł na korytarz, zaświecił światło, a potem wrócił do pokoju i nie wiem o co mu chodziło, ale potem do mnie nie gadał. Nie rozumiem tego komentarza. Ale może dlatego, że ma tylko jeden like i ten like jest od osoby, która wybierała ten komentarz. Także Julka, tłumaczysz mi to na priwa może? Mój kolejny problem. Stukam we wszystko, co mi się da do ręki. Okej, dostajesz do ręki telefon. Dostajesz do ręki wodę. I co, i o to w tym chodzi? No to nie wiem, załóżmy, że dostajesz do ręki mnie. Ale fuj! Chyba się za dużo naoglądałem ASMR. Wszystkich dookoła to wkurza, a ja nie mogę przestać. Jak ja mam jej pomóc? Nie rozumiem. Hej, przestań stukać. Wii! Ja mam taki problem, że już od około roku nie zasłaniam firanek w moim pokoju, bo się boję, że jak je kiedyś odsłonię, to tam będzie potwór. Oj. Pozwól, że przybliżę ci obraz, jaki mam właśnie w głowie. Okej, warto uważać przed potworami, jasna sprawa. Ale wyobraź sobie, że przy tym niezasłoniętym oknie co wieczór pojawia się starszy pan, który ogląda każdy twój ruch i zastanawia się teraz, co jest gorsze, czy ten potwór, czy ten starszy pan. I nie potrafię podjąć tej decyzji. A nawet nie chcę jej podejmować. Laska, mam wrażenie, że warto chyba zaryzykować chillowe spotkanie się z potworem raz do roku, aniżeli dawać codziennie darmowe przedstawienie jakiemuś staremu prykowi. Nie uważasz, tak? Czy tylko ja tak uważam? Bo dajcie mi łapkę w górę za to, proszę. Dzięki. Mój chłopak, nazwijmy go Mateusz, miał do mnie przyjść do domu. Byliśmy umówieni na 18, ale on przyszedł o 17 ileś, XD, gdy ja nie zdążyłam zmienić pościeli. A to po co wam pościel? A, wiem, zabawa w duchy. On wpieprzył mi się do pokoju i zobaczył moją pościel w Hello Kitty. Zerwał ze mną przez pościel? XD? I rozumiem, że tu mam gdzieś wpleść radę. Wow. Ty no wiesz, specem nie jestem. Ale jeśli ktoś zrywa przez to, że masz cute pościel, to nie jest ktoś. To jest właśnie nikt, słuchaj, i nie zasługuje na coś. Dobrze wam to wyjaśniłem, nie? Więc to jest moja rada. Don't worry, be happy, Hello Kitty. Kawaii. Dobra, jest ktoś, kto chce pomocy, super. Patryk help XXD. No strzelam, że to będzie zabawna pomoc. Jak wstaję z krzesła, to mi tak strasznie strzyjają kolana, że aż mój pies się boi. Szkoda, że jedyna pomoc w tym odcinku, jaką mogę dać, to jak ktoś ma problem ze stawami. Typie, nie znam się na tym, czy ja wyglądam jak gościu z wiedzą na temat reumatyzmu? Popatrz, co ja noszę. No nie no, w sumie zarąbista bluza. Szkoda, że jest dostępna tylko na jednym miejscu na świecie, na szczepanikow.pl. Następne. Mój problem. Nie chcę chodzić do durnej szkoły. Po co to komu? Papryk, badyl, bomóż. O, a to było napisane 2 miesiące temu. I zobacz, co zrobiłeś. Chciałeś, to masz. Przypomina mi się sytuacja z Kevina sam w domu. Dosłownie to jest jak sytuacja z Kevina samego w domu. Jak się budzi, nie ma całej rodziny, jest obsrany momentalnie. A takiej nie chciałeś, Kevin. To co teraz taki jesteś cwaniak, ha? Kopara opadła? Zobacz, co narobiłaś. Nie masz szkoły i co, fajnie ci? Przez chwilę jasne, pierwsze dni super. A potem wszyscy zaczynamy się czuć jak Castaway i gadamy z piłką. Ja dzisiaj rozmawiałem z wodą. Nie teraz, aniołku. Hej, za ścianą mojego pokoju mieszka sąsiadka i w nocy słychać wiesz jakie dźwięk. Naśladowałem 7 razy tę emotkę, bo tyle jest tych emotek. Ja nie lubię jak ktoś zakłada, że coś wiem. Wtedy zakładam, że powinienem to wiedzieć. No jeju, no chrapie kobitka, zdarza się chrapać każdemu, nie możesz jej za to skreślać. Myślę, że możesz na start dać jej znać, że słyszysz ją. Może nie stukając w ścianę, bo to troszkę staroświeckie. Nie wiem jakie dźwięki ta kobieta wydaje, ale możesz zacząć naśladować jej dźwięki. Nikt nie powiedział, że moje rady będą dobre, prawda? To jest tylko czysta wyobraźnia. Jeśli twierdzę, że jestem kebabem, to nim jestem.
jestem, jeśli twierdzę, że śmiecisz mi sekcję komentarzy. To jesteś śmieciem? To było dobre. Pyk, na poczekaniu takie rzeczy wymyślam. I sypie żartami z rękawa jak asy. Ziomalki z klasy, że to laski, tak? Ziomalki to laski. Ziomalki z klasy śmieją się ze mnie i mnie obrażają tylko dlatego, że nie jestem homo. Tak, wiem, że to chore, ale co na nie poradzić? Zabiję je, normalnie je zabiję. Hej, z tej strony kolega Agnieszki i chciałbym powiedzieć coś do jej ziomalek. Hej kalaski, mam do was takie proste pytanko. Czy wy debilki wiecie, co to jest tolerancja? Rozumiecie, co to jest miłość? Jak bardzo do tyłu musicie dziewczyny być, żeby śmiać się z drugiej osoby? Przecież ona nawet wam nic nie robi i zapewne nie każe wam rozumieć tej sprawy. Pewnie nawet się z tym nie obnosi, po prostu powiedziała, bo się tego nie wstydzi, a wy sprawiacie, że laska zaczyna się tego wstydzić i zaczyna mieć z tym problem. Napisała to do gościa w internecie, bo wiedziała, że albo obróci to w żart, albo jej naprawdę pomoże. I chciałbym, żebyś, kochana przysłowiowa Agnieszko, napisała do mnie na Instagrama. Mam nadzieję, że znajdę cię w DM-ach i po prostu postaram ci się pomóc. Nikogo nie proszę o zrozumienie, nawet nie mam zamiaru na nikim wymuszać akceptacji innych orientacji. Ale jak tego nie kumasz, to po prostu tego nie komentuj, a już na pewno nie śmiej się i nie wyzywaj swoich znajomych, bo nie zdajesz sobie sprawy tak naprawdę, w jakie kompleksy ich wprowadzasz. Całusy dla was, ziomalki. Take that, bitch! Agnieszka, ja cię wspieram. Moja historia. Mój chłopak zaprosił mnie do siebie w naszą rocznicę. I jak wchodzę do jego pokoju, to widzę go w samych bokserkach z jakimś facetem i mówi: jestem gejem. Help. Jezu, a było tak fajnie. A propos innej orientacji. No i co mam jej powiedzieć, no? Słuchaj, no, wydaje mi się, że twój chłopak mógł wybrać dosłownie, totalnie jakąkolwiek inną scenerię na świecie, żeby ci to oznajmić. What the fuck, man? Przecież to dosłownie wygląda, jakbyś ich nakryła, a ty byłaś tam zaproszona, to... A ty nie miałaś być może tam trzecią osobą w ich... Ale hyc się tu robi? Ale hyc? Chyba nigdy się nie mówiło ale hyc, nie? Nie, hyc się mówi jak jest ciepło, przynajmniej na Śląsku. Ale hyc? Napisz mi w kąciu hyc. Ale hyc? Ja nie umiem rozmawiać z ludźmi. Nie wiem po prostu, o czym mam z nimi rozmawiać, a czasami chcę kogoś poznać, to potem ta osoba albo nie odpowiada, albo mówi no... Tak, nie, XD. Ty no, ciężko kogoś poznać, jak ty nie umiesz mówić, rozmawiać z nimi. Wydaje mi się, że kiedy ja poznaję nową osobę, to mam taki standardowy zestaw pytań gdzieś tam w głowie, które im mówię, więc wydaje mi się, że powinny... To jest facet czy laska? O, Marysia, hej Marysia. Na pewno jest masa poradników na internecie i to może wydawać się śmieszne, że musisz wpisać, jak rozmawiać z ludźmi. Ale niektórzy mają z tym problem i ja też skądś się tego dowiedziałem, bo jak poznawałem nową osobę, to chciałem jak najdłużej trzymać zainteresowanie tą osobą, bo jakby zawsze staram się jak najmniej mówić o sobie, a po prostu zadawać pytania ludziom, bo taki jest sekret, że jak komuś zadajesz dużo pytań, to on prawdopodobnie cię polubi. Lifehack. W sensie pytań na temat jej życia, a nie dlaczego koty nie toną? Nie wiem, a czemu jak dotykam ogień to parzy? Nie zadawaj takich pytań, bo to się źle skończy. Ja lubię pytać ludzi, co robią tak naprawdę, jak mają wolny czas i to mnie faktycznie interesuje, bo różne są odpowiedzi, ale często taka smutna jest odpowiedź, że no w sumie to nie wiem, bo cały czas mam albo szkołę, albo naukę, albo już w moim towarzystwie jest to, no pracuję do 18 i potem po prostu chcę wychillować. I to jest zrozumiałe, że po całym dniu pracy chcesz po prostu usiąść, odpalić Netflixa i mieć wyrąbane. Ale tak, to jest jedno z moich pytań, to już znasz jedno. I ludzie na to lubią odpowiadać, bo często mają hobby jakieś... Tak, dobra, zamykam się, Chryste. Wiesz co robić, Marysia. Tyknie tego. To jest koniec. No to akurat chciałem skończyć. Ideolo, słuchajcie, wymierzone na 102. Dzięki wam, moi drodzy, bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobało, tak jak zawsze. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to piszcie komentarze poniżej ze swoimi problemami, które ja postaram się rozwiązać. Jak widzicie, mam zakres wiedzy ogromny. To już nie jest na ten mózg w ogóle. Ja używam nośników danych, którymi się łączę, żeby wiedzieć to wszystko. I w środku mam same informacje zapisane, jak zdobyć dziewczynę. Ale nie używam tego pendrive'a. Tyle ode mnie, moje drogie misiaczki. A to słuchajcie, zanim się pożegnam, to już za niedługo wychodzą opaski, które są na moim sklepie totalnie charytatywnie. Jakby nic z nich nie zarabiam, wszystko co wleci za te opaski ląduje na koncie Stowarzyszenia Muszkieterowie Szpiku. Słuchajcie, ja nieraz już pomagałem muszkieterom Szpiku. W skrócie mówiąc, jest to ekipa wolontariuszy, którzy dobrowolnie zgłaszają się na różne akcje. Ostatnio zrobili chyba na całą Polskę, a jeśli nie na całą Polskę, to na wiele, wiele miast akcje, gdzie tańczyli strażacy. Było to naprawdę przeurocze. Strażacy uczyli się różnych tańców, były organizowane
zbiórki, były organizowane rozdawanie jakichś tam zabawek dla tych dzieciaków, więc chcę całe pieniądze z tych opasek przekazać właśnie im, bo ich uwielbiam. I mam nadzieję, że wy też. Wejdźcie sobie jak chcecie na ich Instagrama Muszkieterowie Szpiku. Jestem ich oficjalnym ambasadorem, słuchajcie. To jest mój kurde dyplom, że jestem oficjalnym ambasadorem od nich, także ręczę za to moją duszyczką. Dzięki moi drodzy za oglądanie. Jeszcze raz buziaki dla was. Ostrożności. Funkcjonujcie normalnie, tylko nie wychodźcie z domu, to nie jest normalnie w sumie, ale dobra. Nie dajmy się zwariować. Buziaki dla was. Mua! Bye!